Pokażę wam jeszcze jakiś sprytny patent zamontowałem. Tutaj, żeby pokazywać akcję, jak się ona rozwija i rozgrywa. W naszym żeglowaniu, o proszę, jest GoPro i ona nagrywa jak płyniemy, to jest super, nie? Oczywiście ją tam założyłem przy pomocy sznurka jeszcze dodatkowo, bo jakby przystawka nie wytrzymała, to szkoda byłoby stracić kamerę i przystawkę. Czas już płynąć do następnego portu. Zwijamy się, śniadanie zjedzone. Teraz ja będę odczepiał. Wczoraj ja przyczepiałem nas, dzisiaj będę nas odczepiał. No myślę, że to będzie prostsze niż przyczepianie wczoraj. Zrobione! Nie trzeba było nic robić, tylko odczepić. Idealne warunki dzisiaj. Niestety na najpiękniejszej plaży tutaj archipelagu trafił nam się wredny jakiś deszczyk, który nie ustaje. Jak zmokłe kury wyglądamy pewnie. No cóż, ale płyniemy dalej. A tutaj mamy centrum sterowania. Jest koło, kierownica. Kapitan na pokładzie założył kurtkę, żeby go lepiej było widać. Koło sterowe. Pada D. Tutaj jest GPS, który nam pokazuje naszą trasę. Mamy liczniki. Pierwszy licznik jest od wiatru, drugi od głębokości morza i kolejny kompas i ten kurs, czyli ile stopni, taki autopilot, ile stopni. Tu bajka do silniku. Teraz to już w ogóle nic nie widać. Iza właśnie spuściła pierwszy raz kotwicę samemu. Wygląda na to, że jest ok. Chcę przeżycie. Duże przeżycie, łańcuch już zwisa. Trudne to. Mogliby te czystsze łańcuchy dawać tutaj. Mogliby dawać tej ściereczki. Ściereczkę do łańcucha. Bo kiedyś mam całe ręce, które się tył. O, no dobra, idziemy już trochę uporządzić. My mamy całą plażę dla siebie, jak widać, a tam w oddali ile ludzi, tam wszystkie łódki wycieczkowe cumują i po prostu jest bajzel, ludź na ludziu. Plaża ma 6 km długości, możesz mieć całą dla siebie.
podpływasz, tu jest twój ponton, tam jest twój jacht. Tak? A jak jesteś na wycieczce, no to oczywiście musisz jechać tam, gdzie wszyscy inni wycieczkowicze. To ma sens? Mieliśmy dzisiaj 2 pierwsze razy związane z kotwicą. Może Iza opowiesz coś o tym? Tak, pierwszy raz spuszczaliśmy kotwicę. To jest nie lada wyzwanie. Muszą to robić 2 osoby. Jedna osoba siedzi za sterami, więc Łukasz siedział za sterami, ja siedziałam przy kotwicy. Trzeba tam uważać, bo jest gruby łańcuch, żeby nigdzie ręki nie wsadzić. No wiadomo, nie wciągnęłoby, bo otwory są za małe, ale można by się skaleczyć, a to nie jest potrzebne. No i kotwicę spuszczamy do pewnego oznaczenia. Na kotwicy są takie 2 sznurki, które wskazują, do jakiej głębokości, do jakiej długości ją ściągamy, spuszczamy. I potem trzeba ją zablokować specjalnym haczykiem, żeby no, była, no, dobrze się trzymała, tak? I udało się nam to zrobić. Też w czasie spuszczania kotwicy dobrze jest ustawić się pod wiatr, bo wtedy ona tam ładnie się układa i nie ma, łódka odpływa i nie ma możliwości, żeby gdzieś ta kotwica się pod łódkę wplątała. No, także nam się to udało, jestem bardzo zadowolona, bo bardzo się tego obawiałam, więc super, że poszło sprawnie. Będzie kolejne wyzwanie, czyli wciąganie kotwicy na pokład. Dla mnie takim nowością było to, że jesteśmy na głębokości 6, 7, 8 metrów, a kotwicę trzeba wypuścić najpierw na dno, a potem dodać jeszcze 30 kolejnych metrów łańcucha. W sumie wypuściliśmy 40 metrów łańcucha, on ma 70 metrów, bo chodzi o to, że my nie jesteśmy bezpośrednio nad kotwicą, tylko musimy być, kotwica się spuszcza, a potem my jeszcze dopuszczamy łańcuch i ten łańcuch jakby jest naszą smyczą i w tym promieniu obok, w promieniu dookoła miejsca spuszczenia kotwicy statek może się tak sobie krążyć, byle nie dalej. Więc te 30 dodatkowych metrów łańcucha dociąża i stabilizuje nas, dlatego go wypuszczamy. Więc ja o tym nie wiedziałem, więc to jest tak, w dół kotwica, a potem jeszcze w bok łańcuch. I ściągnęliśmy specjalną aplikację, która ustawiłem miejsce, gdzie zrzuciliśmy kotwicę i ona pokazuje, o ile się oddaliśmy od kotwicy. O ile jesteśmy nie więcej niż 40 metrów, to jest ok, to znaczy, że nie ciągniemy kotwicy pod nie, a jacht się trzyma. No i jak na razie się trzyma, widzimy go cały czas w tym samym miejscu z plaży. Łukasz nie byłby sobą, gdyby nie miał aplikacji do każdego możliwego rozwiązania. I jak przypłynęliśmy do plaży, to się włączył alarm i się zastanawialiśmy, co to za alarm. No i okazało się, że aplikacja zasygnalizowała, że kotwica jest za daleko łódki, więc działa super. Także fajnie, że takie aplikacje są. To się włączyła taka syrena, ja byłem pewien, że to jakaś policja płynie. Uiu, uiu. Mówię, Iza, słyszysz to? A Iza, nie, nic nie słyszę. To w moim telefonie było. Chodzi o to, że aplikacja sygnalizuje, że ty, telefon, jesteś za daleko od miejsca rzucenia kotwicy, powyżej 40 metrów, a oddaliliśmy się. Dlaczego? No bo przypłynęliśmy na plażę. Właśnie tak wygląda nasz alarm kotwicowy. Można go tylko wyciszyć na godzinę. Na dłużej nie, także za godzinę znowu trzeba będzie go wyłączyć. Jesteśmy, tak przy okazji, na Whitehaven Beach, najpiękniejszej plaży, najbardziej znanej, ponad 5 km długości, białego piasku, turkusowej wody, najbardziej znana na tym archipelagu plaża. Tutaj wszyscy chcą być, oczywiście jest ogromna, można się tu dostać tylko łódką, jest tylko parę osób, mamy ją w zasadzie dla siebie, to jest niesamowite, zresztą widać na zdjęciach z drona.
A jeszcze może powiesz nasz drugi pierwszy raz związany z kotwicą? Ponton. Ponton, kotwica, również nasz ponton ma kotwicę, taką małą kotwiczkę, ale działa. Dopłynęliśmy do plaży i kotwicę wyrzuciliśmy za burtę i się ona fajnie trzyma. Także nasz ponton nie odpływa, wszystko działa, wszystko gra. Jest super, a przy okazji jeszcze musiałem zrobić drugą nawrotkę do łódki, jak już byliśmy na plaży, no bo mój jeden dron nie działał, musiałem pojechać po drugiego. Oczywiście Iza się wzburzyła, ale wszystko poszło zgodnie z planem i mamy coraz większą praktykę w cumowaniu pontonu do łódki. Nie ma tego złego, bo od razu zabraliśmy piwko. Zdrowie! Zdrówko! Jeszcze tylko dodam, że na tej łódce jest tyle technologii, różne liczniki, wskaźniki, autopilot, nawigacja, pokazuje mapę, jak omijać wysepki, na jakiej głębokości płynąć, są kolorami te głębokości oznaczone. No po prostu szok. Jeszcze aplikacje zewnętrzne, na którym sprawdzamy wiatr, sprawdzamy deszcz, sprawdzamy burze, wpływy, przypływy, odpływy. To są jeszcze na innej aplikacji. Ten Sebastian, który nas pierwszego dnia szkolił, jeszcze nam właśnie też pokazał no, dużo takich rozwiązań, z których trzeba korzystać, więc po prostu jest tego multum. Także każdy, kto nie ma doświadczenia w takim pilotowaniu łódki, nie mówię tutaj o żaglach, tak, bo żagle pewnie byłyby większym wyzwaniem, no ale na to się na razie nie porywamy, więc ktoś, kto nie ma doświadczenia, naprawdę jest w stanie sobie to wszystko opanować. Także nie jest to trudne, oczywiście trzeba być skupionym i obserwować dużo rzeczy, to co się dzieje na morzu, ale nie są to jakieś, nie jest to na tyle trudne, żeby nie dać sobie z tym rady. Myślę, że tacy starzy wyjadacze, żeglarze, którzy żeglowali setki lat temu, mieli dużo trudniej, bo nie mieli tych wszystkich wspomagaczy, aplikacji, internetów, które ułatwiają żeglowanie. Iza pięknie pozuje w wodzie, jak rusałka, jak modelka, folderze Duda Podróży, egzotyczne wakacje, piękne kobiety w bikini, piękna plaża, zimne drinki, ale tak naprawdę poszła sika. No i wraca. Wysikamy. Moje kochanie.
Komedia. Robimy napis na plaży Queensland 2026, Iza i Łukasz. Podzieliliśmy się linijkami, ja zrobiłem Queensland 2026 w 3 minuty nogą, ale Iza robi to puszką bardzo dokładnie od linijki i jej napis będzie dużo ładniejszy. No ale trzeba jeszcze zaczekać na to. Co chciałaś? To mi się tak ładnie tu rozeszło. I potem zrobisz znaczek end? Tak. Dobra. Puszką super, bo nogą to tak nierówno, a, Nie spełnia standardu. a wydaje mi się, że puszką lepiej. Kochanie, narobiłaś się, ale jest od linijki. No jest od linijki. No, za Łukasz. Moje te koślawe kulfony i Izy piękne pismo piaskowe. Dobra, robimy fotki. Bez czapki lepiej. Pozdrowienia z Whit Sundays. Whitehaven Beach. Bez czapki gorzej. Bez czapki gorzej. O nie. Trzeba zaczekać. Jeszcze raz. Pozdrowienia z Whitehaven Beach. Mówimy razem? Pozdrowienia z Whit Czekaj. Sundays? Nie. Dobra, ujęcie trzecie. Dobra. Klaps. To wszystko będzie w materiałach dodatkowych na DVD. To będzie dla tych. Dla jak wykupisz ten Patreonite. Pozdrów 3-4. Pozdrowienia z Whit Sundays. Widzieliście jakie kraby fajne ślady zostawiły? Na piasku, takie kwiatki. Kochanie. Dało się? Z żalem opuszczamy Whitehaven Beach. O Jezu, ale się szczoskałem. Chyba że to telefon tak trochę zaczerwienia. No i spadamy do następnej pięknej miejscówki. Tu niestety trzeba patrzeć na odpływy i przypływy. Jak się zacumuje łódkę blisko brzegu, a fala się cofa, to potem znajduje się ją na piasku, no i trzeba ją niestety ciągnąć. To prawda. O jest! Ale przytyłaś! Wakacja! Tyle.
Zrobiliśmy po raz kolejny upierdliwą rzeczą, którą trzeba zrobić, niestety wciągnięcie pontonu z powrotem na łódkę, co jest upierdliwe, bo jest ciężki. No dobra, próbujemy. Z której to strony można by ustawić ten telefon? Może tutaj. Dobra, nie się filmuje. Wdychałam tego. To nie idzie tak było wtedy, nie wiem czemu. Może już nie ma tej siły. Dobra. Od razu mówię, że to nagranie nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji. Rzeczywiście Iza zawsze wciągała swoją połówkę pontonu. Akurat teraz był problem, jakaś lina się zacięła i musiałem jej pomóc. Także oddajmy cesarzowi to, co cesarskie. A zobaczcie też, nasi sąsiedzi mają jakąś piracką flagę. Może to kapitan Jack Sparrow. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Godzina próby, teraz będziemy podnosić kotwicę. Uff. Iza gotowa? Jeszcze? A, zakładasz odzież ochronną. Dobra. Always use protection. Dobra, do zwijania kotwicy przystąp. Mówisz mi, w którą stronę mam płynąć, nie? Teraz. Czy w lewo, czy Tak, prawo, w lewo, do tyłu, do przodu. Żeby łańcuch wisał pionowo pod łódką. I zaczyna zwijanie. W prawo. blokadę? Dobra, zdejmuj blokadę. Słuchajcie, sukces, udało się. Iza wciągnęła swoją pierwszą kotwicę samodzielnie. Jak tam, kochanie, czujesz? Konstrukcję do wymiany. Mają sobie wymiany. Kotwica jest? Dobra, coś tutaj wisi. Zabezpieczone. Pięknie, brawo. Gratuluję, kochanie. Idźmy dalej. Iza wypatruje teraz miejsca do parkowania. Ktoś nas znosi. Nie jest duży wiatr. No i teraz. No, my dzisiaj robimy ostatniego grilla. To nasza przedostatnia noc. Tutaj już mamy gotowe jedzonko, za chwilę będziemy jeść, ale jeszcze tutaj pokażę naszą okolicę. Jesteśmy jakby na kempingu. Tam mamy kilka łódek. Tutaj też jakieś dzieciaki grają, gadają głośno. Nasz grill. I tutaj już kolacja na stole. I za chwilę zaczynamy.
Łukasz? No, dzień dobry. Jemy steka. Chyba dobry wieczór. Jemy steka zaraz i mamy drinę już zrobione, sałatka jest. Wszystko gotowe. Proszę, gotowe do imprezy. Leci Muzyka steka, gra. Michael Hutchins. Gdybyście tu kiedyś pływali po archipelagu Whitsundays, to jeszcze ta książka, na pewno będziecie mieli ją na jachcie, jeśli to będzie jacht wypożyczony, a jeśli nie, no to musicie ją kupić. To jest wznawiana co roku Biblia żeglowania po tym archipelagu. 100 Magic Miles of the Great Barrier Reef, the Whitsunday Islands. I tu macie wszystko, macie mapy cumowisk, informacje kulturalne o wyspach, informacje o tym, co trzeba zwiedzać, gdzie płynąć, o niebezpieczeństwach żeglugowych, o tym, jakie zwierzęta niebezpieczne tu są, jak się nurkuje, jak się snorkluje, gdzie się zatrzymać, co zjeść. Wszystko. To jest od parudziesięciu lat wznawiana książka przez autora i ona jest naprawdę traktowana jako taki ostateczny przewodnik po tym regionie, więc ta książka będzie na pewno wam służyć, jeśli tu przypłyniecie. To jest wyspa Whitsunday, Zatoka Seed. I to jest nasz ostatni dzień. Przypłynęliśmy sobie właśnie pontonem. Iza jeszcze zabezpiecza tutaj kotwicę na wszelki wypadek. Będzie jeszcze przypływ. Ponton sobie leży. I my idziemy na podbój Whitsunday Peak. To jest najbardziej znany szczyt, chociaż drugi najwyższy dopiero, ale najbardziej znany szczyt tych wysp. Ma jakieś 440 metrów wysokości. Lightowo trekking w jedną stronę godzina, w drugą godzina, 400 metrów różnicy wysokości, 5 km długości, także no będzie spoko, myślę. Idziemy pooglądać, nacieszyć się fajnymi widokami, polatać dronem i trochę się odprężyć. To nasz ostatni dzień, jak mówiłem. Nocujemy już tutaj w tej pięknej zatoce. Jedyne co to, że nie zalecają pływania tutaj, są nawet z ostrzeżenia w wodzie, paliki, bo pojawiają się tu rekiny często. No to nie będziemy pływać. O, jak pięknie. Wyzły las deszczowy, wąsko. To kolor z spodenki do butów. Dalej, no tutaj. Ja zwykle w Australii jakieś kujące drzewa, krzaki, wszystko co chce ci zrobić krzywdę, sprawić ból, kujki, jady, przeszkadzajki. Tego się spodziewamy na każdym wypadzie na łono przyrody na tym kontynencie. Gdzie teraz? Tam? Stroma, co? Może to będzie taka przebieżka jak tam na plaży.
Słuchajcie, po 40 minutach pojawił się pierwszy znacznik szlaku. Idziemy szlakiem czerwonym. No, zaczyna się coś otwierać. Więc doszliśmy i widoki są fenomenalne. Tutaj widać w oddali Hook Passage, przejście między wyspą Hook a wyspą Whitsunday. Dzisiaj płynęliśmy, było dosyć burzliwie i to jest wyspa Hook oczywiście. Na lewo od niej nie widać wyspy Langford i Black. Tutaj mamy całą północną część wyspy Whitsundays i tutaj jej wschodnie wybrzeże, a zupełnie za nami, tam jakbym tam poszedł, ale mi się nie chce, więc to są już ujęcia z drona. Widać wyspę Hamilton i inne wyspy archipelagu. A teraz musimy już iść, bo Iza się stresuje, że zapadnie ciemność i zostaniemy na plaży na nocleg. To lecimy. Sytuacja z pontonem. Dobrze. Oczywiście w Australii, jak w wszystkich innych krajach, picie za kółkiem, również kołem sterowym, jest zakazane. Nie wolno prowadzić, żeglować po pijaku. Ale zobaczcie, co my tu mamy za kołem sterowym. Boże. Koło sterowe, GPS, przyrządy, a tutaj... Wow. No.
Mi to wygląda na otwieracz. Nie chcę powiedzieć do piwa, ale na otwieracz. No, widok z sypialni nie jest zły. Całkiem spoko. Budzi się świt właśnie. Nasz ostatni poranek na łódce. No, trzeba będzie się teraz przygotować i przyzwyczaić do myśli o spaniu na łóżku, pod którym nie chlupie woda i które jest absolutnie stabilne. O, dobra biznes. Jak w studiu telewizyjnym. No, ale widzisz, jak się przekręca. No, jak się łódka kręci, to niestety się zmienia światło, tak że będziecie musieli się z tym pogodzić. Jesteśmy na kotwicy i jest wiatr i trochę nas obraca. No dobra. To co, zaczynamy? Chcieliśmy tu zrobić takie małe podsumowanie naszego pobytu na łódce, na tym pięknym jachcie Regina w pożyczonym Valley Beach w Queensland w Australii i z naszego rejsu po archipelagu Whitsundays. To jest przepiękne miejsce, to od razu trzeba powiedzieć. Tak, łódkę odebraliśmy w niedzielę wieczorem. Zdążyliśmy zapakować wszystkie nasze graty plus zakupy. No i od poniedziałku pływamy i śpimy na morzu. I kilka przygód tutaj mamy za sobą. Na pewno to, że jesteśmy na morzu i to jest, myślę, że bardzo duża sprawa. Wszędzie wkoło jest ląd, więc tyle dobrze. Nie jest to otwarte morze, tylko są to wysepki, przez które się przepływa i w związku z tym są super widoki. Ja muszę przyznać, że jestem oszołomiony. Nie widziałem tutaj wielu tych zdjęć Whitsundays, oprócz tego jednego zdjęcia, które widzieliście z drona, tej mozaiki z łach piasku przemieszanych z wodą w pobliżu plaży Whitehaven. Ale naprawdę tu jest uroczo. Jest przepiękne wzgórza, zielone, bardzo taki pofałdowany teren, bardzo bujna roślinność, turkusowa woda, bielutki piasek, plaże, zatoczki, fiordy. Można tu żeglować naprawdę długo. Tych wysepek jest 74, tak a propos. I jest tu mnóstwo roboty, jest mnóstwo zatoczek. My zwiedziliśmy tylko mały kawałeczek, no nie mieliśmy tyle czasu. No właśnie, a co Ci się najbardziej podobało? Wiesz co, chyba najfajniej było w tych miejscach, gdzie było zarówno fajna plaża, jak i spokojna woda. Chyba tak najbardziej relaksująco. To na pewno Whitehaven Beach to była moja ulubiona plaża tutaj. Ale i Stonehaven było fajne, gdybyśmy wtedy jeszcze już byli tak oswojeni z pontonem i mogli tam zejść na ten łachę piaszczystą na Langford Island, to tam byłoby też, myślę, że fajnie, a tam było zupełnie pusto. No tam by taki minus był, że ja miałam noc nieprzespaną, bo bardzo bujało łódką i no niewygodnie, po prostu źle mi się spało, tak? I ta woda niby z pozoru wydawała się spokojna, ale gdzieś tam jakieś prądy były, które tą łódką bujały. Fajne miejsce, bo fajna zatoczka, z każdej strony pagórki, górki i pięknie to wyglądało, no a mimo to po prostu to morze było na tyle niespokojne, że no myślę, że ten ponton wtedy pierwszy raz na ponton nie byłby dobrym rozwiązaniem, ale tak, gdyby tam rzeczywiście mielibyśmy to doświadczenie, które mamy teraz, na pewno byśmy się zdecydowali, żeby na tą plażę dopłynąć. No właśnie, tu z trudem udało mi się namówić ją w ogóle na ten rejs, bo ona nie jest ani morska, ani łódkowa i boi się wody, ale na szczęście się udało i się z tego bardzo cieszę. A ty chyba miałaś najlepszą noc tam w tym Tong Bay, nie? Tak, tam mi się super podobało. Była też fajna zatoczka, łódki sobie tam cumowały.
więc w sumie było tam sporo osób i to takie miejsce naprawdę tłoczne i odwiedzane przez wielu turystów, więc pontony i cały czas pontony na tym morzu i to takie wypełnione po kilka osób, ale rzeczywiście tam była woda jak stół. I jak dopłynęliśmy tam, co mnie też właśnie tak oczarowało, to też piękny kolor wody. Akurat wtedy nad nami zebrała się chmura i to spowodowało, że woda była zieloniutka, taka seledynowa wręcz. Spadł delikatny deszczyk i po prostu później wyszło słońce. I mieliśmy bardzo dobre warunki, żeby sobie przetestować ten ponton i żeby po prostu na tą plażę dopłynąć. I tam byliśmy na punkcie widokowym, który też coś wspaniałego. Ta plaża z góry wyglądała przepięknie. Później zeszliśmy na plażę na dole. Już mnie to tak nie oczarowało, ale rzeczywiście plaża była ogromna i naprawdę można tam wypocząć. A taka plaża, żeby posiedzieć, to Whitehaven i też ona naprawdę już tak z poziomu plaży pięknie ta woda wygląda i jest fajny relaks. Tam to jest jak w raju, to jest po prostu jak bezludna wyspa, rajska plaża z jakiegoś filmu. Tutaj można robić wiele rzeczy, tak jak wczoraj robiliśmy, jak wczoraj trekking na Whitsundays Peak. Można snorkelować, można nurkować, jeśli ktoś ma sprzęt, można plażować, można robić kitesurfing, można jeździć na skuterze, można po prostu cieszyć się byciem na morzu, żeglowaniem. To jest też wspaniałe. Jeżeli rozważacie coś takiego, to ja mówię od razu, róbcie to, nie bójcie się. W Australii nie jest wymagane wielkie doświadczenie, nie jest wymagany papier. Oni sprawdzą, czy coś wiesz o łódkach, zrobią ci briefing. Obsługa takiego katamaranu jest zaskakująco prosta. Jest to wielka łajba, mało zwrotna, ale bardzo stabilna. Można tu robić wszystko, chodzić po pokładzie, nawet przy falach. Jest to bardzo stabilna konstrukcja. Wszystko działa bez zarzutu, macie wszystko tutaj na tej łódce, piekarnik, mikrofale, macie maszynę do lodu nawet nam postawili, o czym nie wiedzieliśmy. I jest to dla każdego, bo ja nie miałem specjalnego doświadczenia, a to zrobiłem bez problemu, nie? Więc są to rzeczy, które może zrobić każdy, a odkrywanie tego archipelagu z wycieczkami nie ma sensu, bo jeździsz tam, gdzie są tłumy ludzi i nie masz wyboru co do harmonogramu, a tu możesz sobie wpłynąć do jakiej zatoczki chcesz, tam sobie zacumować, albo zakotwiczyć i snorkelować, bo tam jest akurat ładny snorkeling, albo tam są najlepsze zachody słońca, płyniesz tam. To jest takie doświadczenie, którego się nie da powtórzyć, ja bym to bardzo chciał zrobić jeszcze raz. W każdej łódce jest dostępna książka, w której są dostępne wszystkie mapy każdej wysepki. Jest wszystko ładnie rozpisane, gdzie można cumować na cumowiskach specjalnych, a gdzie można spuszczać kotwicę. Więc naprawdę tutaj to jest duże ułatwienie i to pozwala na niezgubienie się, tak? Na to, żeby zarówno GPS, jak i ta mapa, żeby nam pomagały tutaj w nawigacji. Dokładnie, także mając 100 Magic Miles, plus gdzie są wszystkie mapy, wszystkie niebezpieczeństwa rozrysowane, dużo historii podanych, dużo rzeczy, punktów, które są warte odwiedzenia, szlaków pieszych, nurkowisk, wszystko jest tu opisane. To jest Biblia tego archipelagu, więc jeśli macie tę książkę, macie GPS-a, macie parę oczu i zdrowy rozsądek, jest też lornetka oczywiście, to nie zgubicie się. Polecam, naprawdę. My też jeszcze mamy kontakt cały czas z firmą, od której wynajęliśmy łódkę, więc oni też służą pomocą i doradzają, tak? Musimy im przedstawiać nasz plan, gdzie chcemy płynąć, oni mogą go nam skorygować, bo uznają, że na przykład gdzieś jest zbyt duży wiatr, albo po prostu warunki są niesprzyjające. Albo po prostu, tak jak nam wczoraj super doradzili, żeby zostać tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy na nocleg, bo tam gdzie chcieliśmy płynąć, no to warunki byłyby pewnie też takie bujające w nocy i to też warto na to też zwracać uwagę, nie? Że tam gdzie są ludzie, jest więcej łódek, to znaczy, że tam jest spokojna noc i nie będzie żadnych przygód. A tam, gdzie jest mniej tych cumowisk, to raczej są to miejsca polecane na dzień. Na dzień, tak. Myśmy się przejechali w Crayfish Beach, tam bardzo bujało w nocy. Po prostu są takie zatoki, które są bardziej rozkołysane w określonych warunkach wiatrowych. Teraz mamy akurat wiatr południowo-wschodni, więc oczywiście wszystkie zatoki leżące od północnego zachodu będą osłonięte. Plus trzeba brać pod uwagę takie coś jak niektóre szlaki dużych promów, które przepływają
powstają, generują fale, więc to są wszystko takie lokalne uwarunkowania plus prognoza pogody. No to trzeba zwracać uwagę, żeby nie zacumować sobie w jakimś miejscu, gdzie nie będziecie mogli spać w nocy. Dokładnie. Wczoraj mieliśmy też silny wiatr i rzeczywiście jak się płynęło, było dość nieprzyjemnie. Momentami było przyjemnie, bo była też piękna woda, ale głównie bardzo, bardzo woziło nas po tym morzu. No ale się udało, dużo statków też pływało, dużo łódek, także to nie była jakaś wichura, tak? To nie był jakiś sztorm, po prostu był dość silny wiatr i te fale naprawdę były spore, ale jak tutaj dopłynęliśmy na miejsce, no to już ten wiatr zelżał. No i dzisiaj rano też wygląda na to, że spokojnie. Ciekawe, czy jak wypłyniemy z tej zatoki będzie podobnie. No mam nadzieję, że tak. A dzisiaj jesteśmy w takiej zatoce, w której są rekiny. Mieliśmy tutaj nie przypływać, no ale tak nas akurat wiatr poniósł i tutaj zostaliśmy na nocleg. Są oznaczenia, żeby nie wchodzić do wody. Oczywiście jak się jest na pontonie, to się nic nie stanie, na łódce również, ale naprawdę są oznaczenia, żeby unikać wchodzenia do wody, no bo jednak rekiny tutaj gdzieś grasują i po co komu przygoda z rekinem. Zatoczka jest piękna, właśnie to też jest zadziwiające, że tu, gdzie najbardziej niebezpiecznie, są piękne widoki. No i osłonięta. Ja bym jeszcze powiedział o pogodzie, to jest najlepszy okres moim zdaniem, żeby tu przyjechać. Nie wiem, jak ty, mi się bardzo podobała pogoda, bo jest gorąco, jest ciepło, ma słonecznie, ale nie jest tak duszno i 38 stopni, jak to jest w sezonie wilgotnym, kiedy są monsuny tutaj, kiedy pada. Kiedy jest bardzo wysoka temperatura i wody, i powietrza. Bo tutaj mamy taki sezon brzegowy właśnie, że dopiero skończył się sezon deszczowy, więc jeszcze czasami jest w nocy jakiś mały deszczyk, ale jest za to bardzo bujna roślinność po sezonie mokrym. Czasami mamy tęczę, jakaś chmurka przeleci, ogólnie pogoda jest fantastyczna, naprawdę polecam. I zaletą tego sezonu, że wchodzimy w sezon suchy, jest to, że no, nie jest gorąco, tak jak mówiłem, aż tak, ale że nie ma również meduz w wodzie, bo woda jest chłodniejsza. Więc w zasadzie można się kąpać bez tej pianki już, bo te meduzy potrafią być bardzo nieprzyjemne, jeśli jesteście w europejskiej zimie czy australijskim lecie tutaj, które jest sezonem mokrym w Queensland. Ja może tu pociągnę ten temat, jak powiedziałeś o tym doświadczeniu. No tak, doświadczenie może tutaj nie jest wymagane, nikt nie sprawdza żadnych dokumentów, papierów, uprawnień, ale warto mieć jakieś ogólne pojęcie. Ja tego pojęcia w sumie nie miałam. Nigdy nie spałam na łódce, raz czy dwa zdarzyło mi się gdzieś tam niewielką łódką płynąć ze znajomymi, ale no po prostu uczę się tutaj, że tak powiem, na żywioł i momentami było mi bardzo trudno. Myślę, że jakbym miała jakieś podstawy i zrobiła jakiś kurs, byłoby mi znacznie lepiej, także zachęcam, może też, ja chyba też tak zaniedbałam, bo mogłam też na ten temat więcej poczytać, przynajmniej w teorii wiedziałabym więcej, także zachęcam osoby, które będą wynajmować łódkę, żeby przynajmniej taką wiedzę teoretyczną sobie gdzieś tam na początek zdobyły. No ja, tak jak powiedziałam, uczę się tutaj na miejscu, trochę siniaków przybyło, ale zdobyłam super umiejętności i wychodzę z tej łódki bogata w nowe doświadczenia, więc myślę, że to jest naprawdę fajne i cenne. Nauczyłam się cumować, nauczyłam się spuszczać kotwicę, nauczyłam się też pilotować łódkę. Łukasz mi tutaj to wszystko pokazywał, więc starałam się szybko zapamiętać i szybko uczyć. Łukasz tutaj pełnił funkcję kapitana, kucharza pokładowego, a ja byłam po prostu zwykłym majtkiem, który dbał tutaj o porządek na łódce, w środku i na zewnątrz. No i co? Myślę, że spełniliśmy się oboje w tych rolach i płyniemy dalej. Płyniemy teraz do portu, tam stajemy łódkę. Też na pewno będziemy mieć jakieś jeszcze podsumowanie, tak, z przedstawicielem firmy, któremu będziemy tą łódkę zdawać. No i ruszamy dalej w drogę. To nie koniec przygody. Zostało nam jeszcze kilka dni w Australii, więc jesteśmy podekscytowani, czekamy na nowe wyzwania. To jeszcze tylko dodać, że to siniaki to nie ode mnie. Ale Iza, tak, faktycznie się spełnialiśmy w swoich rolach, uzupełnialiśmy się dobrze. Ja myślę, że jak troszkę się nauczysz więcej, to będziesz mogła po prostu przejąć część obowiązków, nie? Jakieś
pilotowanie, kierowanie łódką, wchodzenie do portu. Będziemy, no wiesz, świat do odważnych należy, będziemy już żeglować i żeglować. No. Tak, dokładnie. Po morzach i oceanach. No, a jedziemy teraz w kolejne bardzo wyjątkowe miejsce, także słuchajcie, oglądajcie kolejny odcinek, bo naprawdę będzie warto. Niestety właśnie musiałem wyrzucić cały blok lodu, który nam jeszcze został i całkiem sporo kostek. Na przyszłość nauczka. Za dużo lodu, niedobrze. Trzeba brać mniej. Zresztą jedzenia też nam trochę zostało. Jeżdżę tym pontonem buja. A my płyniemy właśnie przez przesmyk między wyspą Mid Mall i North Mall, środkowy mall i północny mall, i tu jest na mapie zaznaczony ten przesmyk jako Unsafe Passage, czyli niebezpieczny przesmyk, ale nazwali to podobno jacyś naburmuszeni kartografowie, którym nie podobało się, że jest tu za mało miejsca na duże statki. Dla jachtów jest to bardzo bezpieczny przesmyk i jest oznaczony markerami nawigacyjnymi. Zielony, czerwony, zielony po prawej, czerwony po lewej. Będzie można zaraz to zobaczyć, pokażę to na filmie. Wpływamy do portu. Trzeba się rozstać z łódką, no ale
tu płynie jakiś ponton. Jeszcze weź. Jesteśmy już na lotnisku Whitsundays, zaraz lecimy do Brisbane. No i tam będzie ostatni etap naszej podróży, o którym powiemy wkrótce. Mają tutaj na lotnisku bardzo fajny wynalazek na ekranach zapowiadających przelatujące samoloty. Koło danego lotu jest informacja relax. Samolot już do Ciebie leci i pokazują zmniejszającą się liczbę kilometrów, więc filmowałem to na ekranie. Widać trochę słabo, ale pani na check-inie już była bardzo zdenerwowana, że filmuje i wyprosiła mnie. O, to nasz cień jest. Samolot. Gdzie? Fajne. Słońce takie miodowo ciepłe. Młodzież z Ameryki bardzo entuzjastycznie oklaskiwała pilota. Chyba się wali całą podróż. A, już się bali? Nie, śmieje się. A, może no. O, super. Fajnie, że podstawili rękaw. Myślałem, że autobus będzie. Nie, to jest ręka. No. Nie Tasmanii chyba, tylko szliśmy piechotą. No dzisiaj też szliśmy piechotą. No tak, małe lotnisko. Fajnie. A nie, tutaj widzę, że wychodzą jakimś innym wejściem. A, innego samolotu, takie połączone rękawy, fajnie. Wygodne. Te lotniska są wygodne. Pewnie nasz bagaż już tam będzie. To jakiś taki duży pick-up ma być, z napędem na 4 koła. D12, no zobaczmy co nam tutaj dali. Chyba już widzę coś tutaj. Chyba tak. Wow. No piękne. Po pytanie, czy tutaj jest jakaś przykrywka na ten bagażnik? Wow. Ford, robię Ci zdjęcie. Dobra. A, jest taka przykrywka, okej. Dobra. Dobra, ja go szybko tu jeszcze pofilmuję. Są jakieś uszkodzenia podobno. A, są na drzwiach, dobra. A, tutaj też. Dobra, no to co, wrzucamy do bagażnika, nie? Słuchajcie, to jest monstrum. O, to jest taki samochód, że już kobiety się rozbierają same. Leje się, oczywiście odwiedziliśmy Guzman y Gomez, naszą ulubioną meksykańską fast foodownię.
Wow, ostre sosy. Zaraz jedziemy w dalszą drogę, ale to się tak posilić trochę trzeba. Jesteś zadowolona, kochanie? Już się nabrudziłam. Ostre. Opróczka ostre. Do rąk ten. Powiem wam, że na taki fast food, jak na fast food, to jest naprawdę spoko. Za cenę McDonald'sa macie tutaj co, $40, 20 parę euro. Kupa wyżerki. Dobre. I zdrowe. Z warzywami. Nie jak taki hamburger. O. Pomidor jest, guacamole jest. Papryczki, fasola. Fasola też warzywo. Wszystko jest. Ja. Elegancka łazienka. Elegancka. Piękne lustro. Ile luster. Wow. O, jeszcze tu lustro. Wszystko widać tutaj w tym hotelu. Gimpy Master Inn. Super. Polecamy. Duży rozmiar, mało pieniędzy. To jest to, co Tygrys lubi najbardziej. A tutaj, słuchajcie, jest okienko na przyniesienie śniadania. Breakfast. Please keep breakfast tray area clear, czyli tu nie można nic kłaść, bo będą nam kłaść tu śniadanie na tacy. No jestem bardzo ciekawy. Chyba coś mi wydaje, że jutro nic nie przyjdzie tutaj. Ale jest tutaj całkiem spoko. Śniadania może nie będzie, ale jest taki motel w starym stylu fajny. I duży pokój, duża łazienka, mikrofala, lodówka. Tu wsadziliśmy nasze piwka, boltery. I do tego mamy miejsce pod tymi drzwiami, jak już mówiłem. Wi-Fi jest. No a jutro, słuchajcie, ruszamy na podbój w Fraser Island, zwanej teraz Gary w języku aborygeńskim. Aborygenów. W języku aborygenów Gary. W tej chwili to się nazywa. Największa wyspa piaszczysta na świecie, znana m.in. z przepięknych plaż, z wielkiego wybrzeża, 120 km plaża, po której się jeździ samochodem. Tam wszędzie się jeździ piaskiem. To jest największa piaszczysta wyspa na świecie. O, może tak tu powinienem zacząć. I jutro ruszamy naszym wspaniałym, nowym Fordem, Rangerem, bla, 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 potężna bestia niebieska. Ruszamy na podbój. Musimy wypuścić powietrze z opon i mieć bardzo dużo baczenia na to, żeby się nie zakopać na tych piaszczystych drogach, ale to już dowiecie się w wspaniałej naszej relacji jutrzejszego dnia.